101 metrów pod ziemią położona jest prawdziwa perła pośród kaplic kopalni wielickiej, kaplica świętej Kingi. Powstała w 1896 roku w komorze po wybranej soli zielonej. Ma 54 metry długości, 18 metrów szerokości i 12 metrów wysokości. W kaplicy świętej Kingi wszystko wykonane jest z soli. Ołtarz, rzeźby i płaskorzeźby, piękne żerandole, a nawet posadzka. Nad wystrojem kaplicy pracowano przez wiele lat, a ostatnie rzeźby powstały już na przełomie XX i XXI wieku. Inicjatorami i wykonawcami większości rzeźb byli górnicy rzeźbiarze na czele z braćmi Markowskimi Józefem i Tomaszem oraz Antonim Wyrodkiem. Na ścianach kaplicy znajdują się płaskorzeźby przedstawiające wydarzenia z Nowego Testamentu. Większość z nich wykonał górnik-rzeźbiarz Antoni Wyrodek. Wysoko na ścianie wykuto szopkę betlejemską. Jej autorem jest Mieczysław Kluzek. W ołtarzu bocznym Matka Boska z Dzieciątkiem. Scena przedstawiająca ucieczkę do Egiptu. Pan Jezus upada pod krzyżem. Ołtarz Serca Jezusowego wykuty przez Józefa Markowskiego. Scena z Jezusem nauczającym w świątyni. Ambona osadzona jest na wzgórzu wawelskim ze smokiem. Trzyczęściowy ołtarz główny to dzieło Józefa Markowskiego. W centralnej części figura świętej Kingi, po bokach święty Józef, patron cieśli i górników, oraz święty Klemens, patron górników i parafii wielickiej. Z lewej strony ołtarza grupa ukrzyżowania. Ołtarz boczny Serca Matki Boskiej. Wspaniałe dzieło Antoniego Wyrodka Ostatnia Wieczerza, inspirowane obrazem Leonarda da Vinci. Ołtarz Jezus Zmartwychwstały, po bokach płaskorzeźby Trzy Marie. W 1999 roku w kaplicy umieszczono pomnik Jana Pawła II. Zaprojektował go profesor Czesław Dźwigaj, a wykonał Stanisław Anioł z pomocnikami Pawłem Janowskim i Piotrem Starowiczem. Głównych twórców tej wspaniałej kaplicy, Antoniego Wyrodka oraz braci Tomasza i Józefa Markowskich, upamiętniono na płytach wykutych w soli. Kaplica świętej Kingi jest jedyną na świecie całkowicie solną kaplicą.